10 najbardziej niesamowitych śmigłowców wojskowych na świecie. Miejsce 10. Karem AR-40. AR-40 jest projektem firmy Karem Aircraft, zgłoszonym jako jedna z propozycji w programie Future Attack Reconnaissance Aircraft FARA amerykańskiej armii. Nazwa AR-40 pochodzi od Active Rotor oraz wymogu programu FARA, by maszyna mieściła się w wymiarach 12 na 12 metrów. Koncept Karem AR-40 został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany w październiku 2019 roku. Konstrukcja zakładała trójłopatowy główny wirnik o średnicy około 11 metrów oraz skrzydła o rozpiętości około 12,2 metra. Maszyna miała być napędzana pojedynczym silnikiem GET-901 wybranym w programie ITEP, co pozwalać miało na osiągi przewyższające minimum FARA. Według Karem producent deklarował, że AR-40 może przekroczyć wymóg programu FARA prędkości co najmniej 180 węzłów i ma wynosić 398 km na godzinę. Jedną z kluczowych technologii AR-40 jest rotor typu Optimum Speed Rotor OSR Active Blade Control, gdzie każda łopata wirnika może być sterowana indywidualnie przez siłowniki elektryczne zamiast klasycznego swashplatu. Dodatkowo w układzie zastosowano obrotowy wirnik ogonowy Tail Rotor, pełniący w przelocie funkcję pchającego śmigła pusher, co pozwalało na zwiększoną prędkość poziomą i lepszą manewrowość. Karem projektował AR-40 nie tylko jako śmigłowiec bojowy, ale także z możliwością przenoszenia 4 dodatkowych pasażerów za kokpitem dwupilotowym, co dawało pewną elastyczność operacyjną. Projekt był rozwijany we współpracy z firmami Northrop Grumman, Produkcja Avionika i Raytheon Systemy Misji, co miało zwiększyć szanse Karem na wybór w programie FARA. Pomimo zaawansowanej koncepcji, AR-40 pozostał w fazie koncepcji demonstracji. Nie został wybrany do kolejnej fazy prototypowej, a program FARA został następnie anulowany. Miejsce 9. X-49 Speedhawk. Piasecki X-49 Speedhawk to eksperymentalny śmigłowiec typu Compound, opracowany przez firmę Piasecki Aircraft przy współpracy z Sikorsky Aircraft, mający na celu zwiększenie prędkości i efektywności istniejących śmigłowców wojskowych. Pierwszy lot prototypu odbył się 29 czerwca 2007 roku w ośrodku testowym Boeing Newcastle County w stanie Delaware, USA. Prototyp X-49A powstał na bazie śmigłowca Sikorsky YSH-60F Seahawk, który został zmodyfikowany poprzez dodanie skrzydeł nośnych systemu VTDP Vectored Thrust Ducted Propeller, czyli wektorowanego napędu z kanałowym śmigłem pchającym. System VTDP pozwalał na usunięcie klasycznego wirnika ogonowego, co zmniejszało opór aerodynamiczny i hałas, a także poprawiało manewrowość i stabilność w locie. X-49A był napędzany dwoma silnikami General Electric T700, które dostarczały odpowiednią moc do napędu wirnika głównego oraz śmigła pchającego. Podczas testów X-49A osiągnął prędkość maksymalną 350 km na godzinę, co stanowiło znaczący wzrost w porównaniu do tradycyjnych śmigłowców. Dzięki zastosowaniu skrzydeł nośnych, główny wirnik mógł pracować z mniejszym obciążeniem, co przekładało się na mniejsze zużycie paliwa i wydłużenie zasięgu. W kokpicie zainstalowano system fly-by-wire, który umożliwiał precyzyjne sterowanie maszyną oraz integrację nowych funkcji sterowania napędem. Projekt X-49A był częścią programu badawczo-rozwojowego sponsorowanego przez US Navy, mającego na celu ocenę potencjału technologii VTDP w zastosowaniach wojskowych. Po zakończeniu fazy testów w 2008 roku, projekt X-49A został uznany za udany demonstrator technologii, choć nie przeszedł do produkcji seryjnej. Miejsce 8. SB-1 Defiant.
SB-1 Defiant. To eksperymentalny śmigłowiec opracowany wspólnie przez Sikorski i Boeing w ramach programu Future Long Range Assault Aircraft FLRA w celu opracowania następcy śmigłowca użytkowego Sikorski UH-60 Black Hawk dla armii USA w ramach szerszego programu Future Vertical Lift FVL. Prototyp zaprezentowano w grudniu 2018 roku, a pierwszy lot prototypu odbył się 21 marca 2019 roku, a maszyna od tego czasu była intensywnie testowana pod kątem osiągów i integracji systemów. SB-1 Defiant może pełnić funkcje transportowe, zwiadowcze i bojowe, a jego konstrukcja umożliwia integrację różnorodnego sprzętu dostosowanego do misji. Konstrukcja śmigłowca bazuje na układzie dwóch współosiowych wirników głównych, koaksjal oraz tylnym śmigle pchającym, co pozwala na osiąganie dużych prędkości poziomych i doskonałej manewrowości. Maszyna jest napędzana dwoma silnikami GE-T700, co zapewnia wystarczającą moc dla dużego udźwigu i wysokich prędkości. Dzięki współosiowym wirnikom Defiant osiąga większą prędkość maksymalną niż tradycyjne śmigłowce, około 460 km na godzinę. Konstrukcja kadłuba uwzględnia niską sygnaturę radarową oraz aerodynamikę sprzyjającą zmniejszeniu oporów w locie szybkim. Kabina mieści 4 członków załogi, w tym 2 pilotów, a przestrzeń transportowa pozwala na przewóz do 12 w pełni wyposażonych żołnierzy desantu, sprzętu lub modułów uzbrojenia. Jednak 5 grudnia 2022 roku armia amerykańska wybrała konkurencyjnego Bell V-280 Valor jako zwycięzcę programu Future Long Range Assault Aircraft. Miejsce 7. Bell 360 Invictus. Bell 360 Invictus to nowoczesny lekki śmigłowiec zwiadowczo-bojowy opracowany przez firmę Bell Textron dla programu Future Attack Reconnaissance Aircraft FARA armii USA. Maszyna została zaprezentowana publicznie w sierpniu 2019 roku jako główny konkurent dla Sikorski Raider X. Pierwszy lot prototypu był zaplanowany na 2024 rok, a program testów miał na celu potwierdzenie osiągów i integracji systemów misji przed ostatecznym wyborem zwycięzcy FARA. Bell 360 Invictus został zaprojektowany jako następca OH-58 Kiowa Warrior, mający wspierać operacje zwiadowcze i uderzeniowe w armii USA. Konstrukcja Invictus bazuje na tradycyjnym układzie jednego wirnika głównego i ogonowego śmigła oraz dodatkowych skrzydeł, ale z zastosowaniem najnowszych technologii aerodynamiki i lekkich materiałów. Kadłub Invictusa zaprojektowano w technologii stealth z minimalną sygnaturą radarową i akustyczną, aby zwiększyć przeżywalność w strefach walki. Śmigłowiec jest napędzany silnikiem General Electric T901 opracowanym w ramach programu ITEP, co zapewnia dużą moc i efektywność paliwową. Maksymalna prędkość śmigłowca przewidziana jest na 333 km na godzinę z możliwością szybkiego reagowania i wysokiej manewrowości. Invictus może przenosić różne rodzaje uzbrojenia, w tym 3-lufowe działko XM-915 kalibru 20 mm i rakiety kierowane powietrze-ziemia, przenoszone w specjalnych komorach, co zmniejszy sygnaturę radarową maszyny. W razie potrzeby przenoszenia większej ilości uzbrojenia będzie możliwe umieszczenie go z poświęceniem cech stealth również na zewnętrznych punktach podwieszeń. Załogę stanowią 2 piloci w układzie tandemowym z cyfrową awioniką i systemami wspomagającymi misję. Jednakże 8 lutego 2024 roku armia amerykańska anulowała prace rozwojowe nad programem Future Attack Reconnaissance Aircraft FARA i nie wyłoniła zwycięzcy, a Bell 360 Invictus nie trafił do produkcji seryjnej. Miejsce 6. Bell V-280 Valor.
Bell V280 Valor to nowoczesny śmigłowiec o konstrukcji Tiltrotor, opracowany przez firmę Bell Textron w ramach programu Future Long Range Assault Aircraft FLRAA Armii USA. V280 został zaprezentowany publicznie w 2017 roku, a jego pierwszy lot odbył się 18 grudnia 2017 roku w Amarillo, Teksas. Maszyna łączy cechy samolotu i śmigłowca dzięki ruchomym wirnikom, rotorom, umożliwiającym pionowy start i lądowanie oraz lot poziomy z dużą prędkością. Jest napędzany dwoma silnikami turbinowymi General Electric T64GE 419. Maksymalna prędkość śmigłowca wynosi 560 km na godzinę, co jest znacząco wyższą wartością niż w klasycznych śmigłowcach średniego zasięgu. Zasięg V280 wynosi około 830 km, co pozwala na szybkie przerzuty batalionu wojsk lub wyposażenia w ramach operacji taktycznych. Konstrukcja kadłuba i skrzydeł wykonana jest z lekkich kompozytów węglowych, co zwiększa wydajność paliwową i zmniejsza masę całkowitą maszyny. Załogę stanowią dwaj piloci, a kabina może pomieścić do 14 żołnierzy lub ładunek równoważny. Maszyna została wyposażona w nowoczesną awionikę cyfrową, systemy wspomagające misje oraz tryb półautonomiczny, poprawiające bezpieczeństwo i precyzję lotu. W testach V280 pokazał przewagę w zakresie prędkości, zasięgu i elastyczności operacyjnej nad tradycyjnymi śmigłowcami transportowymi i rywalami w programie FLRAA, w tym SB-1 Defiant. W 2022 roku V280 został wybrany przez Armię Amerykańską jako zwycięzca programu. Valor ma pełnić rolę średniego śmigłowca transportowo-desantowego w Armii USA, zastępując stopniowo UH-60 Black Hawk. Miejsce piąte RAH-66 Comanche. RAH-66 Comanche był zaawansowanym, lekko uzbrojonym śmigłowcem zwiadowczo-bojowym, opracowanym wspólnie przez Boeing i Sikorsky Aircraft dla Armii Stanów Zjednoczonych. Program rozpoczęto w 1983 roku w ramach projektu LHX Light Helicopter Experimental, którego celem było stworzenie następcy OH-58 Kiowa, częściowo AH-1 Cobra oraz uzupełnienie AH-64 Apache. Został zaprezentowany 25 maja 1995 roku w zakładach Sikorsky Aircraft w Stratford, Connecticut, USA, a pierwszy lot odbył 4 stycznia 1996 roku na poligonie testowym West Palm Beach na Florydzie. Śmigłowiec wyróżniał się technologią stealth. Jego kadłub i wirniki zostały zaprojektowane tak, by ograniczyć odbicie radarowe podczerwone i akustyczne. Napęd stanowiły dwa silniki LHTC T800T801, zapewniające wysoką moc przy niskim zużyciu paliwa. Comanche miał osiągać prędkość maksymalną 324 km na godzinę i zasięg ponad 450 km bez dodatkowych zbiorników. Jego uzbrojenie obejmowało działko 20 mm w wieżyczce pod nosem oraz rakiety Hellfire lub Hydra 70 ukryte w bocznych komorach uzbrojenia, które otwierały się tylko podczas ataku. Kabina była dwuosobowa w układzie tandemowym z nowoczesną awioniką i hełmowym systemem celowniczym. W konstrukcji szeroko zastosowano kompozyty węglowe, co obniżało masę i zwiększało odporność na uszkodzenia. Pomimo ogromnego potencjału technologicznego, program został anulowany w 2004 roku po wydaniu prawie $7 miliardów z powodu zmiany doktryny i wysokich kosztów. Ostatecznie zbudowano tylko dwa prototypy, które dziś uznaje się za przełomowe technologicznie, a ich rozwiązania wykorzystano później w nowszych konstrukcjach, takich jak S-97 Raider i Raider X. Miejsce czwarte S-97 Raider.
S-97 Raider to nowoczesny śmigłowiec zwiadowczo-uderzeniowy, opracowany przez firmę Sikorsky Aircraft w ramach programu rozwoju technologii Future Vertical Lift FVL dla amerykańskich sił zbrojnych. Śmigłowiec został zaprezentowany 2 października 2014 roku, a swój pierwszy lot wykonał 22 maja 2015 roku w West Palm Beach na Florydzie. Raider został opracowany z myślą o zastąpieniu wycofanego rozpoznawczo-bojowego śmigłowca OH-58D Kiowa Warrior w wojskach lądowych Stanów Zjednoczonych. Maszyna wykorzystuje układ 2 współosiowych wirników głównych oraz śmigło pchające z tyłu kadłuba, co pozwala na znacznie wyższą prędkość niż w klasycznych śmigłowcach. Napęd stanowi silnik turbinowy General Electric YT706-700, zapewniający wysoką moc i elastyczność w manewrowaniu. Raider potrafi osiągnąć prędkość maksymalną 440 km/h, czyli prawie 2 razy więcej niż tradycyjny UH-60 Black Hawk. Kadłub i łopaty wirników wykonano z kompozytów węglowych, co zmniejsza masę i poprawia odporność na uszkodzenia. Załogę stanowią 2 piloci, a wewnętrzna przestrzeń ładunkowa może pomieścić do 6 żołnierzy lub uzbrojenie modułowe. Raider może przenosić różne typy uzbrojenia, w tym rakiety Hellfire, pociski powietrze-ziemia, karabiny maszynowe i zasobniki z amunicją precyzyjną. Zastosowanie systemu fly-by-wire i zaawansowanej awioniki pozwala na stabilny lot przy dużych prędkościach oraz automatyzację części zadań bojowych. S-97 posłużył jako platforma demonstracyjna dla innego śmigłowca Raider X, który startował w programie US Army FARA Future Attack Reconnaissance Aircraft. Dzięki swojej konstrukcji hybrydowej łączącej cechy helikoptera i samolotu, S-97 Raider reprezentuje nową generację wiropłatów o dużej prędkości, manewrowości i wszechstronności zastosowań. Miejsce trzecie: Sikorsky Raider X. Sikorsky Raider X to nowoczesny śmigłowiec zwiadowczo-bojowy opracowany przez firmę Sikorsky Aircraft należącą do Lockheed Martin w ramach programu FARA Future Attack Reconnaissance Aircraft prowadzonego przez Armię USA. Pierwszy prototyp Raider X został zaprezentowany w 2020 roku, a jego pierwszy lot planowany jest na lata 2025 do 2026 w zależności od decyzji programu FARA. Maszyna stanowi rozwinięcie koncepcji S-97 Raider, wykorzystując ten sam układ współosiowych wirników głównych i tylne śmigło pchające, które pozwalają osiągać znacznie większe prędkości niż w klasycznych helikopterach. Raider X ma pełnić rolę następcy wycofanego OH-58D Kiowa Warrior, a także uzupełnienie śmigłowców AH-64 Apache w działaniach zwiadowczych i uderzeniowych. Raider X będzie napędzany nowym silnikiem GET-901, opracowanym w ramach programu Improved Turbine Engine Program ITEP, zapewniającym wyższą moc i efektywność niż dotychczasowe jednostki T-700. Raider X ma osiągać prędkość maksymalną 460 km/h i zasięg ponad 400 km przy wysokiej manewrowości i niskim poziomie wibracji. Kadłub zaprojektowano w technologii stealth z ograniczoną sygnaturą radarową, cieplną i akustyczną, aby zwiększyć przeżywalność w strefach zagrożenia. Konstrukcja śmigłowca wykonana jest głównie z kompozytów węglowych, co zmniejsza masę, zwiększa odporność i ułatwia obsługę techniczną. Załogę stanowi 2 pilotów z możliwością późniejszej integracji trybu półautonomicznego. Uzbrojenie obejmuje działko 20 mm montowane w przedniej wieżyczce oraz rakiety kierowane i niekierowane, które są przenoszone w wewnętrznych komorach. Przyszłość śmigłowca pozostaje niejasna. 8 lutego 2024 roku US Army ogłosiła anulację programu FARA, mimo wydatkowania około $2 miliardów, uzasadniając to zmianą warunków pola walki i przewagą systemów bezzałogowych.
Miejsce drugie AVX Helikopter. AVX Aircraft to amerykańska firma inżynieryjna specjalizująca się w projektowaniu nowoczesnych śmigłowców i wiropłatów, która uczestniczyła w programie Future Attack Reconnaissance Aircraft Armii USA. W ramach programu AVX zaprezentowała koncepcję Compound Coaxial Helicopter, łączącą cechy śmigłowca z napędem strumieniowym. W ramach współpracy z L3 Technologies AVX opracowała demonstrator technologii, który został zaprezentowany publicznie w kwietniu 2019 roku. Projekt CCH opiera się na współosiowych wirnikach głównych oraz dwóch strumieniowych wentylatorach ducted fans, co pozwala na osiąganie wyższych prędkości niż tradycyjne śmigłowce. Ma być napędzany pojedynczym lub podwójnym silnikiem turbinowym General Electric T901 opracowanym w ramach programu Improved Turbine Engine Program ITEP, zapewniającym wysoką moc, efektywność paliwową i zdolność do napędu zarówno wirników współosiowych, jak i strumieniowych wentylatorów pchających. Zgodnie z danymi, maszyna może osiągnąć prędkość do 430 km/h. Śmigłowiec AVX charakteryzuje się niską sygnaturą radarową, co zwiększa jego zdolności do działania w strefach zagrożonych przez systemy obrony powietrznej. Projekt zakłada współdzieloną konstrukcję wersji transportowej i bojowej, co ma obniżyć koszty produkcji i eksploatacji. Może przetransportować 12 żołnierzy i 4-osobową załogę. Koncepcja AVX została wybrana przez Armię USA do fazy Prototype CP programu FARA w 2019 roku obok firm Bell Sikorski i Karem. Projekt AVX jest konkurencyjny względem innych propozycji, takich jak Sikorski Raider X i Bell 360 Invictus, oferując alternatywne podejście do klasycznych układów śmigłowców. Choć AVX nie został wybrany do dalszych etapów programu FARA, a sam program został anulowany, koncepcja pozostaje interesującą alternatywą w kontekście przyszłych śmigłowców wielozadaniowych. Miejsce pierwsze S-70 UAS U-Hawk. U-Hawk jest w pełni autonomicznym śmigłowcem wielozadaniowym, opracowanym przez Sikorsky Aircraft Corporation, należącą do Lockheed Martin Corporation, powstałym poprzez przekształcenie platformy UH-60L Black Hawk. Demonstrator projektu został zaprezentowany podczas targów AUSA 2025 w Waszyngtonie i wyznaczono pierwszy lot na rok 2026. W projekcie zrezygnowano z kokpitu i stanowisk załogi. Zamiast tego zastosowano drzwi typu clamshell i rampę ładunkową, co pozwoliło uzyskać około 25% więcej przestrzeni ładunkowej niż w standardowym Black Hawk. System lotu opiera się na trzeciej generacji układzie fly-by-wire połączonym z autonomicznym systemem Matrix, który umożliwia operację niemal bez udziału człowieka pilota. Operator za pomocą tabletu może nadać misję i śmigłowiec wykonuje ją autonomicznie. U-Hawk może być wykorzystany do wielu ról: transportu ładunków, misji logistycznych w strefach zagrożenia, wsparcia działań terenowych, a także jako platforma do uruchamiania dronów zwiadowczych lub bojowych. Zakres działania U-Hawk został podany jako możliwość samodzielnego przemieszczenia się na dystansie około 3000 km lub pozostania w powietrzu przez nawet 14 godzin. Przy odpowiednim wyposażeniu udźwig śmigłowca sięga 4500 kg ładunku, zarówno wewnątrz jak i zewnętrznie, co umożliwia przenoszenie większych ładunków lub specjalnych modułów logistycznych. Kosztowo projekt ma być bardziej efektywny niż zupełnie nowa konstrukcja.
poprzez modyfikację i przekształcenie już istniejącej platformy UH-60 zamiast budowy od podstaw, co pozwala szybciej wdrożyć autonomiczne rozwiązania w lotnictwie użytkowym. Zachowuje wysoki procent wspólnych części z wersją obsługiwaną przez człowieka. Podaje się, że około 95% wspólnych części z flotą UH-60, co ułatwia logistykę, eksploatację i potencjalne przeróbki istniejących śmigłowców. Dzięki braku załogi na pokładzie, ryzyko dla pilotów w strefach zagrożenia zostaje zredukowane, co stanowi istotną zaletę w zagrożonym środowisku operacyjnym. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.